Witam, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak to można wizualnie przedstawić, w jaki sposób naciera na osobę z duchem, osoba, która ma podpięcia od ciemnych sił duchowych. Są dwa obrazki na dzisiaj. Są proste obrazki. Pierwszy obrazek ma dwie strony. Lewą stronę, gdzie jest osoba narcystyczna, i prawa osoba z duchem, prawa cząstka. No, dajmy na to, możemy od prawej zacząć. Na dole jest ciało fizyczne, później jest osobowość, wyżej w obrębie duszy jest ta osobowość duszy. Tutaj już nie rysowałem, bo to jakby jest na bieżąco i to się w energiach duszy też dzieje, natomiast w osobowości czuć bardzo mocno efekty tego przygniecenia, zalania, stłumienia. No takie po prostu, to nie jest atak jeszcze narcyza, ale to już jest taka presja energetyczna. No i jest na górze trzeci kwadracik jest duch. Z lewej strony osoba narcystyczna wygląda o wiele bardziej skomplikowanie, bardziej inaczej. Tutaj osobistego ducha akurat nie ma. Jest na dole ciało, jest osobowość i tutaj ta osobowość jest, jak widzicie, w formie takiej rozbudowanej w górę i na zewnątrz, w kierunku drugiej osoby. To znaczy, tak, ja zaraz chwileczkę będę to omawiał. A od góry, zupełnie z lewej strony od góry jest ciemne wsparcie. No i te strzałki to właśnie są energie od tych ciemnych sił, które wspierają tego człowieka w jego życiu, żeby później też jakby od tego człowieka i od jego ofiar zebrać żniwo. No bo jak to mówią, że narcyz potrzebuje mieć zasilanie, ale tak naprawdę z duchowego punktu widzenia to ten sam człowiek nie dostaje dużo z tego właśnie, co w cudzysłowie zdobywa. To jest tak jak jakieś zwierzę łowne, które poluje na inne zwierzę. Polowanie się udaje, ale to upolowane zwierzę nie jest dawane temu drapieżnikowi, a przynajmniej nie całe. To jakieś ochłapy daje mu się. Także tak samo tutaj. Ta sytuacja jest, ten jakby obrazek jest inspirowany moim spotkaniem z pewnym starszym panem, który od bardzo wielu lat miał symbionta i ten symbiont, a może nawet i dwa, raczej więcej niż mniej, i to takie duże było. Obecnie po wielu latach ten pan już jest no, mocno starszy i nie ma tak mocnego tego symbionta. Natomiast tam ciemni, że tak powiem, nie odpuścili. Nie zostawili go i nadal ma, powiedzmy sobie, bardzo duży wpływ na środowisko. Taki, no powiedzmy sobie, presujący, taki, no można powiedzieć, degradujący, że jak to mówią, że nikt z nim nie może wytrzymać na dłuższą metę. Lepiej z nim nie zadzierać, ale też lepiej w ogóle z nim nic nie mieć do czynienia, nie kolegować się, nie rozmawiać w ogóle, bo to po prostu relacje się robi. Ja niestety miałem
takie wydarzenie, że coś ode mnie chciał, coś mnie prosił i było tak, że ja w jakiś tam sposób byłem w relacji z nim przez jakiś niedługi czas. I teraz ja to od razu czułem właśnie tak jak u osób narcystycznych jest to poczucie wielkości, własnej ważności, istotności, tego, że ten człowiek i jego umysł są bardziej istotne niż otoczenie. Tam jest coś takiego, poczucie uprawnienia, że jeżeli czyjś głos się liczy, no to oczywiście jego, a nie drugiej strony. No i tak różne takie właśnie cechy narcystyczne wychodziły. Możecie sobie tam w różnych opracowaniach przeczytać cechy narcystyczne. Ja tutaj gdzieś miałem może, ale to może nie dzisiaj. Chodzi o to, że tam jest też takie zalewanie sobą, zalewanie otoczenia, że ten człowiek poszukuje tak bardzo mocno uwielbienia, że po prostu rozpycha się łokciami. Energetycznie się rozpycha łokciami. I to jest właśnie przedstawione, że ta osobowość ma taką wypustkę w kierunku drugiego człowieka. To jest właśnie to, że taki narcyz uważa, że to on tutaj jest ważniejszy. Jeżeli jest dwie osoby, to ważniejszą osobą od razu sam narcyz siebie uważa, że to on, i to był akurat narcyz taki wielkościowy, więc to było od razu widać i energetycznie od razu byłem przygnieciony. Słuchaj, na nieszczęście swoje, trochę mi to nie pasowało tam coś i zacząłem troszkę tak kręcić, troszkę tak mówić, a może nie, coś tam, nie mam czasu, coś tam, tak? I jakby to powiedzieć, nawet specjalnie argumenty jeszcze tam nie doszły za bardzo, ale widać było, że tamte energie po tamtej stronie już coś widziały, już coś przeczuwały, że ja tutaj chcę być samodzielny, że ja chcę. A nawet tam jeszcze coś powiedziałem, że to, a może to nie tak, a może coś tam. No to wścieka narcyza z kilometra, że uważa się, że on nie ma racji, tak? I w tym momencie ta osobowość, która tutaj jest rozrysowana jako linia ciągła, nagle powiększa się tak, że po prostu tam się robi taki ogromny kapelusz, taki po prostu taki przygniot straszliwy i tamta strona od razu ma ciemne wsparcie. Od razu ci ciemni dodają od razu bardzo wiele wsparcia. Ja na szczęście się, że tak powiem, zmitygowałem, że ja tutaj nie mam co z nim rozmawiać jak człowiek z człowiekiem, bo ja nie mam do czynienia z człowiekiem. Jeżeli bym miał do czynienia z człowiekiem, mógłbym coś tam ewentualnie rozmawiać tak po ludzku, tak na spokojnie, ale tam nie ma tego. To jest po prostu struktura, która jest na takich, powiedzmy sobie, energiach jak balon, które mogą nagle znacznie powiększyć swoją objętość i przytłoczyć, i zalać, i tam po prostu nawet nie musi być argumentów z tamtej strony. One tam się często znajdują. Narcyz potrafi generować argumenty ad hoc, jak najbardziej. Natomiast tutaj powiem wam, że to nie jest najważniejsze.
te argumenty tam psychologowie mówią, no to trzeba spisywać, że jak dajmy na to kobieta chce wyjść z relacji z partnerem czy z mężem narcystycznym, to wszystko trzeba zapisywać, trzeba mieć dowody na wszystko, trzeba na wszystkie argumenty sobie zbierać, żeby później przedstawić na przykład w sądzie. To jest bardzo ważne i to jest istotne i pomocne i pamiętajcie o tym, jeżeli byście się w takiej sytuacji znaleźli. Nawet jeżeli na bieżąco nie planujecie czegoś, to jeżeli jesteście w takiej kłopotliwej sytuacji, to dla siebie samych zapisujcie, żeby się upewnić, z kim macie do czynienia, bo nasza dusza, nasza podświadomość może wręcz nie wierzyć, z czym mamy do czynienia, że możemy się oszukiwać pozytywnie. O, on jest taki miły, ale on tak naprawdę to nie miał tego na myśli, tak sobie sami możemy mówić. I to właśnie jest z powodu tego, że nasze dusze będą, czy już są zachwycone tymi energiami, bo te energie są nadziemskie, ponadludzkie, tak jak tutaj widać, że one z wysoka są, to są wysokowibracyjne energie, a narcyz jest channelem, kanałem do przesyłania tych energii, więc nic dziwnego, że nasza dusza jest tam po prostu poddana, sama się poddaje. Tak, i teraz zobaczcie na ten wykres, że tutaj jest tak, że ja jako duch zacząłem się czuć przytłoczony z automatu. Ja nie mam takiej jakiejś, wiecie, świadomości, jakby to powiedzieć, wszechświatowej, że mój duch się rozlewa wszędzie i że jestem jakimś wspaniałym, wielkim duchem i ja wszystko obejmuję. Nie mam takiego czegoś. Nie. Natomiast jak są energie właśnie takie od narcyza, to potrafi mnie to zalać. Już jest lepiej może niż kiedyś, już nie jest aż tak tragicznie. Ja z czasem się uczę i wszechświat mi, że tak powiem, podsyła tutaj te osoby narcystyczne blisko mnie, także w miarę tak z rozsądną częstotliwością mam z nimi kontakt i powolutku się tam uczę i powolutku te wszystkie nauki, które słucham w filmach YouTube'owych, poznawałem i zaczęły działać i już jest trochę lepiej, czy nawet może troszkę więcej niż lepiej. Nie więcej niż trochę, natomiast to nadal jest to, że ja po prostu w pewnym momencie za mało siebie jakby duchowo cenię, za mało uważam, że jestem kimś zbyt małym, niż to realnie wynika z mojego, jakby to powiedzieć, posiadania ducha, tak? Że ja mam ducha, ja mam świadomą jaźń, czyli tego ducha przebudzonego, acz jeszcze tego nie doceniam, nie cenię tego, nie jestem upewniony w tym, że ja jestem jakby kimś istotnym, że te moje postanowienia, zrozumienia to jeszcze nie, jakby to powiedzieć, jeszcze nadal te wzorce takie poddańcze gdzieś tam we mnie siedzą, dotyczące duszy zwłaszcza, bo do dusza zwłaszcza chce być poddańcza. Także tutaj widzicie, być może, że macie podobne przeżycia i jeżeli ten wykres może wam coś zwizualizować, rozjaśnić, to napiszcie w komentarzu, czy mieliście podobnie. Możecie tam pytania zadać, bo z pytań bardzo ciekawe rzeczy też wychodzą czasami i tak dalej. Dobrze, drugi obrazek. Zapadanie się, zakłamywanie się, załamywanie, nie zakłamywanie, tylko załamywanie się ducha. O co chodzi? Że tutaj tak po prawej stronie macie duch, osobowość i ciało. To jest to samo, co tam. Ta lewa kolumna, duch, osobowość, ciało, to jest, jakby to powiedzieć,
pokazane, jak na początku relacji jest z osobą narcystyczną. Osoba ma ducha i dajmy na to tak samo jak w tamtym przypadku tamtego obrazka, jest poddana właśnie osobie narcystycznej, która ma z zewnątrz, od góry takie właśnie przytłaczające, wywyższające się, nadmiernie zalewające człowieka energię. Tak? Te energie są od góry do dołu, czyli to jest łuk zstępujący, czyli to są ciemni. Jasne, świetliste energie są ku górze. Te są w dół. I teraz tak, jeżeli ktoś przez długi czas, przez dni, miesiące, lata obcuje z osobą narcystyczną w tamtej właśnie konfiguracji, to te energie z góry, te od ciemnych, będą dusiły, przygniatały te cząstki tutaj, zwłaszcza tą duchową. Osobowość też będzie przygnieciona i będzie przechodzić tak, jak po prawej stronie jest tego obrazka, że wysokość tego słupka jest zmniejszona. Jest strzałka w dół, że to się po prostu to osiada, to się zmniejsza, to się zapada. Tak? I po prostu to światło ducha się zapada. To staje się bardzo wtedy bolesne. Taki człowiek, który jest właśnie w takiej sytuacji, ja byłem wielokrotnie w takiej sytuacji, to odczuwa cierpienie. Cierpienie we tych wszystkich trzech, czy nawet czterech, bo tam jeszcze dusza jest, we wszystkich tych elementach, z których się składa. Czyli będzie to w duchu załamywanie się. Zwłaszcza chciałem o tym powiedzieć, że to sobie dzisiaj właśnie przypomniałem, że jest to załamywanie się takie duchowe, takie poczucie, że tamta druga strona, mimo takiej potęgi, mimo takich wysokich energii, ona mnie nie zauważyła, ona mnie niewystarczająco doceniła, nie uznała człowieczeństwa we mnie wręcz, tylko potraktowała jak jakiegoś po prostu manekina, jak jakiegoś robota, takiego służącego, który nie ma nic do powiedzenia. Tak? I w tym momencie zarówno duch się podupada, zapada, ale dusza też i osobowość też czuje się zgnieciona. W obszarze osobowości jest to jakby degradacja, takie odczucie zdegradowania, że oto ja nie mam takiej wartości, jak sądziłem, jak sobie przypisywałem, że nie mogę o sobie tak dobrze myśleć, że ktoś o tak wysokich, potężnych energiach tak mnie zdusił, zdeptał często po iluś tam miesiącach czy latach czasu, to już jest często wiele razy zachodzą takie wydarzenia wręcz traumatyczne i ta osoba ofiary będzie, dajmy na to, już wielokrotnie właśnie upokorzona, poniżona, jej widzenie rzeczywistości będzie wielokrotnie podkopywane, niedocenione, będzie to widzenie rzeczywistości będzie zaprzeczane temu widzeniu. To jest bardzo ważne, to się nazywa gaslighting po angielsku. Zapewne słyszeliście to, że ktoś ma swój ogląd świata i na tym bazuje dalsze życie. Ale przychodzi narcyz i mu to niszczy. I po prostu
wjeżdża tak jak czołg, jak jakiś buldożer. Ja tam zrobiłem kiedyś taki film na zdjęciu jest właśnie taki buldożer, że to się po prostu tak posuwa bezwzględnie, tak może powoli, ale tak bestialsko wręcz i niszczy rzeczywistość drugiej osoby, profanuje, zaniża wibracje. I to jest po prostu zaniżanie wibracji wszystkich, także tutaj każdy z tych trzech kwadracików ma mniejszą wysokość. I to też oczywiście na ciało wpływa, bo mówią, że na przykład długotrwały stres czy może być przyczyną wielu poważnych chorób, czy współprzyczyną. I czy to bezpośrednio jako stres w ciele, czy też funkcjonalnie, że taki człowiek na przykład nie jest w stanie sobie przygotować odpowiednio zdrowych posiłków. I też jego ciało z tego powodu będzie ponosić kiepskie konsekwencje, prawda? Także tutaj zapadanie i załamywanie się tych cząstek to tutaj to się dotyczy wszystkich cząstek, mniej lub bardziej. Także tutaj, jak widzicie, no, będę kończył powolutku. Pierwszy obrazek pokazuje strukturę takiego. To nawet jeszcze nie jest atak, to jest jakby przygotowanie, to jest takie rozpostarcie energii. Mógłby być atak, ale jeszcze nie ma. Tam już był kiedyś taki film z obrazkami właśnie, gdzie te energie były pokazane, jak ten narcyz w jaki sposób, jakimi energiami to atakuje. Tutaj jeszcze tego ataku nie ma. Tutaj dopiero zaczyna być przygotowanie. Niemniej już jest dyskomfort. Już ten drugi człowiek w bliskości narcyza już przeżywa dyskomfort. Już to jest takie nieprzyjemne, nieprzyjazne. Czuć nieprzyjazność tam. Po drugiej stronie to jest tak, że jest odczucie on mnie zupełnie nie zauważył, że ja mam jakieś podejście do tej sprawy, nie zauważył, że ja mam jakieś przekonanie. Moje przekonanie po prostu tego narcyza w ogóle nic nie obchodziło. I jeżeli bym jeżeli bym próbował dalej iść w tym kierunku, bym próbował na przykład przekonywać tego człowieka, to tam by się zaczęła po prostu lawina, tak? Od tej góry właśnie, która zaczęła narastać. Zaczęłaby ta lawina kamieni mnie przygniatać, tak? Jak wielokrotnie w moim życiu było, jak po prostu tak sobie bez znajomości duchowych, zależności, czy tam nawet psychologicznych, jak bez znajomości tych zależności zacząłem upominać się o swoje, tak? Bo upominanie się u narcyza o cokolwiek to już jest dla niego i dla sił go wspierających, to jest już prowokowanie, to już jest prowokacja i te siły od razu czują, dają sobie prawo do odwetu zwiększonego wielokrotnie. My chcemy, dajmy na to, coś się drobnego upomnieć, a tamten po prostu wściekłość od razu rozwija pełną gębą, tak? I tutaj widzicie, jak to mniej więcej w moim odczuciu to tak może wyglądać. Dobra, tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za wspieranie mnie, za komentowanie, za zadawanie pytań. No i miłego dnia. Na razie, pozdrawiam.